Cześć! Dzisiaj będzie nietypowo i to z kilku powodów. Po pierwsze, będzie niszowo, ale wiem, że spore grono czeka też na takie zapomniane kapele, a ci, którzy ich nie znają, mają okazję odkryć coś nowego. Nie twierdzę, że stanie się to regułą, ale z pewnością co jakiś czas w muzycznym subiektywie znajdę miejsce i dla takich artystów. Po drugie, dzisiaj będzie nie o jednym, a o dwóch, a w zasadzie to nawet o trzech wykonawcach, których łączy nazwa i ewidentny pech z nią związany. Jeśli zatem interesuje Was, co to za Armagedony i czy faktycznie są to muzyczne katastrofy, a także co mają z nimi wspólnego Hobbit, Kopciuszek, Kiszona Kapusta i The Yardbirds, zapraszam na nowy odcinek Muzycznego Subiektywu. Tak się składa, że siłą rozpędu po świętach wielkanocnych i opowieści o Jesus Christ Superstar zahaczamy jeszcze raz o tematykę religijną, bo dzisiejsi bohaterowie upodobali sobie akurat tę samą biblijną nazwę. Zakładam, że każdy wie, co to jest Armagedon, poza tym, że film z Bruce'em Willisem, ale tak na wszelki wypadek przypomnę. W rozumieniu potocznym to katastrofa, kataklizm, nawet koniec świata. A wywodzi się to słowo z hebrajskiego, konkretnie z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 16, wers 16, gdzie czytamy: I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon. Kto i kogo zgromadził? Ano, 3 duchy demony, które wyszły z paszcz smoka i bestii oraz z ust fałszywego proroka, by zwieść kłamstwami ziemskie narody i zebrać je do walki z Bogiem. Har oznacza po hebrajsku górę, zaś Magedon pochodzi od nazwy rzeczywistego miasta Megido, oznaczającej zgromadzenie wojsk. Całość można zatem dosłownie tłumaczyć jako górę Megido albo górę zgromadzenia wojsk lub bardziej metaforycznie górę rozstrzygnięcia. Faktem jest, że w pobliżu starożytnego miasta Megido w ciągu ostatnich 4000 lat odbyło się kilkadziesiąt bitew i potyczek. Była to zatem okolica o znaczeniu strategicznym. Natomiast nie ma tam żadnej góry, jedynie niewielkie wzgórze o wysokości jakichś 20 metrów, bardziej pagórek, w hebrajskim określane innym słowem tel. Dokładniejsza analiza językowa skłania badaczy do stwierdzenia, że bardziej niż o miejsce, w Apokalipsie chodzi o sytuację, w której dochodzi do starcia sił dobra i zła wspieranych przez zbuntowanych ludzi, do rozstrzygającej bitwy, w której Bóg zatriumfuje, a szatan zostanie pokonany. Dodam jeszcze w skrócie, że w starciu tym bestia i fałszywy prorok skończą marnie, wrzuceni żywcem do jeziora ognia i siarki. Jednak smok, czyli diabeł, zostanie na 1000 lat uwięziony w czeluści, zaś na ziemi będzie królował Jezus. Po upływie tego czasu szatan zostanie uwolniony i będzie chciał dogrywki, w związku z czym dojdzie do kolejnej, tym razem już ostatecznej walki, w której zło zostanie raz na zawsze pokonane, odbędzie się sąd ostateczny, a potem nastanie Nowe Jeruzalem. Czyli w sumie wszystko skończy się happy endem. Podejrzewam jednak, że interesujące nas kapele nie kierowały się optymistycznym zakończeniem objawienia świętego Jana, tylko inspirowały mrocznymi lub katastroficznymi skojarzeniami z nazwą Armagedon. I chociaż chciałem skupić się dzisiaj na 2 zespołach, nie da się o jednym z nich mówić bez wspomnienia trzeciego. Trochę to zagmatwane, ale już wyjaśniam. W roku 1969 nie tylko Amerykanie jako pierwsi wylądowali na Księżycu, ale też jako pierwsi ochrzcili rockowy zespół nazwą Armageddon. Na ten pomysł wpadło 3 spośród 5 członków grupy The Kitchen Sink, pochodzącej z Teksasu, ale osiadłej w Los Angeles. Gdy Kitchen Sink się rozpadli, gitarzyści Mark Creamer i James Parker oraz perkusista Johnny Stark połączyli siły z basistą Skipem Batinem właśnie pod szyldem Armageddon. Dzięki znajomości ich menadżera Toma Tuckera z Jimem Bowenem, znanym piosenkarzem i producentem, wkrótce podpisali kontrakt z niezależną wytwórnią Bowena Amos i wydali w jej barwach swój jedyny album zatytułowany, niezbyt wymyślnie, Armageddon. Płyta stanowi ciekawostkę z tamtych lat. Dla fanów zapomnianych kapel może być nawet gratką. Znajdziemy na niej 10 utworów oscylujących gdzieś tak między rockiem psychodelicznym, folk rockiem, blues rockiem, brzmieniami hipisowskich kapel z zachodniego wybrzeża, zwłaszcza w harmoniach wokalnych, a nutami takimi ostrzejszymi, heavy czy hard rockowymi. Słucha się jej całkiem przyjemnie, aczkolwiek nie powiedziałbym, żeby mnie powaliła. Na pewno intrygująco wypada otwierający album Armageddon Theme. Ciekawie jest też w Water Lily i w Another Part of Our Life,
czy w nieco pokręconym rytmicznie The Lamp, tu przyznaję fajnym riffem gitary basowej. Fanów Cream może ucieszyć cover ich utworu Tales of Brave Ulysses, zaś fanów Tolkiena piosenka zatytułowana Bilbo Baggins. Zresztą skojarzenia z Cream nie są takie odległe, Armageddon chętnie korzysta ze sfuzowanych gitar i pedału wah-wah, czyli tzw. kaczki, a perkusista lubi kotujące się gary. Jak dla mnie na płycie jest jedna perełka, nastrojowe Cave of the Wind z wokalami przywodzącymi mi na myśl nieco późniejsze dokonania Wishbone Ash. Natomiast utwór płytę kończący, The Magic Song, stanowi ewidentny dowód, że to były ciekawe czasy, a ludzie mieli bardzo bujną wyobraźnię, zwłaszcza pod wpływem trawy czy innych wspomagaczy, bo chłopaki nagrali tu swoją wersję piosenki Bibbidi Bobbidi Boo z disneyowskiego Kopciuszka i raczej nie robili tego na trzeźwo. Zainteresowanych odsyłam do opisu odcinka, zamieściłem tam linki do wszystkich 3 omawianych dzisiaj płyt, żeby było łatwiej je odnaleźć, więc możecie posłuchać i tego kuriozum. Jako ciekawostkę dodam, że z końcem nagrań basista Skip Battin odszedł z kapeli, awansując do dużo sławniejszych The Byrds, a w składzie zastąpił go Robert Ledger i to jego facjata widnieje na okładce, mimo że w sesji de facto udziału nie brał. Roszady niewiele jednak zmieniły, jakiś czas potem Armageddon podzielił los wielu innych rockowych kapel, czyli rozpadł się, popadając stopniowo w zapomnienie. No dobrze, ale czemu ja w ogóle o nich wspominam, skoro płyta nie jest jakaś wybitna i mało kto o niej pamięta? Przede wszystkim dlatego, że to z ich powodu druga z interesujących nas kapel musiała zmodyfikować swoją nazwę. Tym razem chodził o Armageddon pochodzący z Niemiec, dokładniej z Berlina Zachodniego. W skład zespołu wchodzili Frank Diez na gitarze i wokalu, Manfred Galatik na klawiszach, basie i wokalu, Michael Nürnberg na basie i gitarze rytmicznej oraz Jürgen Lorenzen na perkusji. Panowie również wpadli na pomysł, by przyjąć nazwę Armageddon. W pewnym momencie zorientowali się jednak, że istnieje już taki zespół w Stanach, a że nie chcieli żadnych problemów, postanowili ją zmienić. Tyle tylko, że zrobili to najmniejszym możliwym kosztem, zamieniając podwójne D na podwójne G, w związku z czym otrzymaliśmy Armageddon. Jak widać, nie tylko Polak potrafi. O samej grupie znaleźć można niewiele informacji, prawdopodobnie dlatego, że za dużo nie zdziałała, a jej jedyna płyta przeszła praktycznie bez echa. Chociaż obecnie jest przedmiotem uwielbienia miłośników starych klimatów. Od niesprawiedliwość jakich wiele. Kwartet nagrał swój jedyny krążek zatytułowany oczywiście Armageddon na przełomie lipca i sierpnia 1970 roku w monachijskim Union Studio. I to jest album, który mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim fanom klasycznego rocka, zwłaszcza tym lubującym się w takiej mieszance hard and heavy z graniem progresywnym i elementami blues rocka, albo wszystkim amatorom krautrocka. Krautrocka? A co to takiego? Mogą zapytać niektórzy i słusznie, nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Drugi człon jest oczywiście zrozumiały, skupmy się na tym kraucie. Kłania się język niemiecki, w którym kraut oznacza m.in. kapustę. Czyli krautrock to taki kapuściany rock, prawda? No, nie do końca. No i poza tym, co by to miało znaczyć? Żeby zrozumieć ten termin, musimy się cofnąć aż do czasu I wojny światowej. Otóż słowem kraut angielscy żołnierze określali Niemców, a przezwisko to wzięli od kiszonej czy kwaszonej kapusty, w której ich wrogowie gustowali, a której pełna nazwa po niemiecku brzmi Sauerkraut. Gdybyśmy uparli się na dosłowne tłumaczenie, krauts oznaczałoby kapuściarzy, na podobnej zasadzie, na jakiej Włochów nazywa się nieraz dość pogardliwie makaroniarzami, a Francuzów żabojadami. Ale chyba lepszymi synonimami w języku polskim będą pejoratywne określenia takie jak szkopy czy szwaby, a wtedy krautrock oznaczałoby szkopski czy szwabski, czyli po prostu niemiecki rock. Określenie to ukuła prasa brytyjska w latach 70., chociaż zjawisko tym mianem określane narodziło się w muzyce niemieckiej jeszcze w latach 60. i dotyczyło przede wszystkim muzyki awangardowej i eksperymentalnej, często też mocno nasyconej elektroniką. Ale nazwy tej używano również w szerszym znaczeniu, jako definiującej raczej kraj pochodzenia niż gatunek muzyki. No bo jeśli do jednego worka wrzuca się na przykład Ken, Klausa Schulze, Kraftwerk, Tangerine Dream, Eloy, Autofocus, Frumpy, czy nawet pierwszą płytę Scorpions, no to gołym uchem słychać, że trudno znaleźć wspólny mianownik, no poza właśnie ojczyzną.
Czy zatem niemiecki Armageddon jest czy nie jest przedstawicielem krautrocka? To może być kwestia dyskusyjna, zależy jakie kryterium przyjmiemy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nagrali świetną płytę. Szkoda, że taką krótką, bo trwa niespełna 37 minut i zawiera raptem 6 utworów, w tym 2 covery. Zaczyna się dynamicznym round z ostrą, taką hendrixowską gitarą i wokalem, który mi osobiście kojarzy się nieco z manierą Douga Ingles Iron Butterfly. Do tego mamy sprawną sekcję rytmiczną, rasowe klawisze i sporo solówek, jak na dość krótki numer. A zaraz po nim wjeżdża mój ulubiony Open. Ponad 7-minutowy, taki oniryczny, ze snującym się wokalem i długą, przestrzenną improwizacją Franka Dieza. Klimatami to nagranie przypominać może nawet dokonania Pink Floyd z płyty Metal, czy ich Set the Controls for the Heart of the Sun. No generalnie kapitalna rzecz. Następne po nim Oh Man to już bardziej riffowe granie na pograniczu blues rocka i hard rocka, znowu z długimi solówkami na tle dość hipnotycznego rytmu. A potem chłopaki biorą na warsztat Rice Pudding z repertuaru Jeff Beck Group i radzą sobie z nim wyśmienicie. Główny riff wypada naprawdę ciężko, ale mamy w tym kawałku i fragmenty ociekające bluesem i spokojniejsze. No, generalnie dzieje się dużo i dobrze, wstydu nie ma. Podobnie w People Talking, opartym z początku na pulsującym, transowym motywie, który niespodziewanie przechodzi w blues-rockowe granie typowe dla brytyjskiej sceny drugiej połowy lat 60. Te zmiany jeszcze się w nim powtarzają, aczkolwiek jak dla mnie te fragmenty improwizowane są najmniej ciekawe. No, wolałbym, żeby utwór więcej wykorzystywał albo ten główny riff, albo żeby rozwinął go i poszedł w nieco mniej oczywistą stronę w tym numerze. Ale i tak generalnie fajnie się tego kawałka słucha. A na koniec mamy drugi cover. Better by You, Better by Me z repertuaru Judas Priest. Zaraz, co? Przecież to nie jest ich numer. Tak, zgadza się, żartowałem. Numer pochodzi z doroku Spooky Tooth, a Judasi nagrali go dopiero na płycie Stained Class wydanej w 1978. Co do Armageddon, to w swojej wersji wypadają doprawdy czadowo. Zarówno wtedy, gdy wgryzają się w mózg słuchacza tym charakterystycznym, natrętnym riffem, jak i wtedy, gdy porywają doskonale zaśpiewanymi refrenami. A do tego dorzucają jeszcze smaczną, autorską końcówkę. Biorąc to wszystko pod uwagę, można tylko żałować, że kapela nie nagrała nic więcej, a wkrótce potem zakończyła działalność. Frank Diez udzielał się później w wielu innych projektach, czy to jako muzyk sesyjny, czy jako członek różnych zespołów, m.in. Atlantis i Emergency. Do czasu, gdy na rynku muzycznym pojawił się kolejny Armageddon, gitarzysta zdążył nagrać dość płyt, by o swoim debiucie pamiętać jak przez mgłę. A tymczasem trzeci zespół o tej nazwie, i to ten, który interesuje mnie przynajmniej najbardziej, powstał tym razem w Wielkiej Brytanii. A ponieważ amerykańscy poprzednicy już dawno nie istnieli, jego członkowie nie musieli się przejmować ewentualnymi problemami z nazwą i nie kombinowali z pisownią, tylko skorzystali z oryginalnego zapisu. Rzecz jasna w wersji angielskiej. Chyba nikogo już nie zdziwi, gdy powiem, że nagrali tylko jeden longplay zatytułowany, jakżeby inaczej, Armageddon. Najwyraźniej, chociaż muzycznie wszystkie te kapele wykazywały się sporą inwencją, na tytuły płyt już jej nie starczało. I jak wspominałem na samym początku, najwidoczniej z wyborem tej nazwy wiązał się pech, czy wręcz jakieś ponure fatum, bo żadna z grup nie przetrwała, by nagrać kolejny krążek. Ale zanim dojdziemy do płyty, powiedzmy sobie, kto tym razem krył się za tym jakże rozchwytywanym szyldem. A były to nazwiska, jeśli nawet nie z pierwszych stron muzycznych gazet, to na pewno w branży uznane. Przede wszystkim na wokalu i harmonice mieliśmy Keefa Relfa, dawnego frontmana The Yardbirds, a później współzałożyciela, kompozytora i wokalistę grupy Renaissance. Na gitarze grał Martin Pugh, znany z bluesrockowej formacji Steamhammer, ale też z występu na pierwszym albumie Roda Stewarta. Obowiązki basisty przyjął Louis Senamo, znający się z wcześniej wymienionymi z zespołów Steamhammer i Renaissance. Wreszcie za perkusją siadł Bobby Caldwell, wcześniej grający m.in. u boku Johnego Wintera oraz w grupie Captain Beyond, założonej przez ex-wokalistę Deep Purple Roda Evansa. Jak widać, skład był mocny. Nic dziwnego, że niektórych dziennikarzy jak zwykle poniosło i pisali o kolejnej supergrupie. Chociaż ponoć zdarzały się też żartobliwe określenia mini-supergrupa, na znak, że były to nazwiska znane, ale jednak, poza Relfem, nietopowe. Motorem powstania grupy był Keith Relf, chociaż obrany przez zespół kierunek muzyczny mogą się wydawać w tym kontekście co najmniej dziwne. Relf zdobył sławę w latach 60. wraz z grupą The Yardbirds, w której był nie tylko
charyzmatycznym wokalistą i harmonikarzem, ale również zdolnym kompozytorem. Co ciekawe, Keith od dzieciństwa zmagał się z astmą i to na tyle poważną, że 3-krotnie otarł się o śmierć. Co więcej, już na etapie The Yardbirds przeszedł operację usunięcia jednego płuca. Proszę sobie zatem wyobrazić jego miłość do muzyki i determinację, by kontynuować, jeśli od tej pory śpiewał i dmuchał w harmonikę tylko jednym płucem. A robił to doprawdy świetnie. Tak przynajmniej ja uważam, bo owszem, spotkałem się z opiniami, że był słabym wokalistą. Ale znane mi nagrania tego nie potwierdzają. Okej, no może nie miał skali Roniego Dio czy ekspresji Planta lub Gillana, no ale bez przesady. Gdyby wszyscy tak śpiewali, no to szybko zrobiło się jednowymiarowo i monotonnie. W 1968 roku, gdy na gitarze w The Yardbirds rządził już Jimmy Page, Ralph oraz perkusista Jim McCarthy postanowili odejść z kapeli. Obaj byli zmęczeni kilkuletnim kieratem koncertowo-nagraniowym oraz nieustanną presją, by wydawać kolejne przebojowe single, co przychodziło im też coraz trudniej. Muzycy postanowili odpocząć od uprawiania rhythm and bluesowego i rockowego poletka i zająć się czymś innym, dając wyraz swojemu zainteresowaniu folkiem i muzyką klasyczną. Zwłaszcza Ralph był miłośnikiem muzyki poważnej, do jego ulubionych utworów należał m.in. Canon de Dur Johanna Pachelbela. Decyzja Ralpha i McCarthy'ego doprowadziła do rozwiązania The Yardbirds, co miało ten pozytywny skutek, że na gruzach kapeli Jimmy Page zbudował Led Zeppelin. Z kolei wokalista z perkusistą założyli akustyczny duet Together, który dość szybko przekształcił się w renesans, z siostrą Keitha Jane Ralph również za mikrofonem, a także z Louisem Senamo na basie i Johnem Hockenem na klawiszach. W tym składzie grupa zarejestrowała debiutancki album Renaissance w roku 1969 oraz Illusion, nagrany rok później, a wydany w 1971. Aczkolwiek na tym drugim zaczęły się już zmiany personalne, które doprowadziły do sytuacji, że na etapie trzeciej płyty formacja nie miała już w swych szeregach nikogo z pierwotnego składu. Keith Ralph rozstał się z Renaissance jeszcze w 1970, zmęczony koncertami, stresem i napięciami w kapeli. Przez kolejnych kilka lat zajmował się niemal wyłącznie obowiązkami producenta, wspierając zespoły takie jak Steamhammer, Hunter Musket, Amber, Saturnalia i Medicine Head. W przypadku tych ostatnich wyprodukował 2 albumy, a na drugim z nich zagrał też na basie, zaś sama płyta nosiła tytuł, uwaga, Dark Side of the Moon i została wydana rok przed wiekopomnym krążkiem Pink Floyd. Zresztą Floydzi mieli tego świadomość i przez jakiś czas zmienili nazwę swojego dzieła na Eclipse. Ale gdy okazało się, że longplay Medicine Head ukazał się komercyjnym niewypałem, wrócili do pierwotnego pomysłu. Mimo zaangażowania w produkcję płyt, Ralph nie zapomniał o swoim prawdziwym powołaniu. Podczas sesji do płyty Speech zespołu Steamhammer miał okazję znowu pracować z Louisem Senamo, który opuścił Renaissance wkrótce po nim, by dołączyć do Colosseum, a stamtąd trafić do Steamhammer. W nagraniach brał też udział gitarzysta Martin Pugh, który zrobił na Ralphie dobre wrażenie. Po rozpadzie Steamhammer wokalista złożył im obu propozycję wyjazdu do Kalifornii z myślą o założeniu nowej kapeli i zdobyciu już na miejscu kontraktu płytowego. Bezrobotni muzycy zgodzili się i wiosną 1974 wcielili swój plan w życie. Jak wspomina Senamo, sporo ryzykowali, bo pojechali mając tylko trochę oszczędności i tanie bilety powrotne ważne 6 tygodni. Trio trafiło do Los Angeles i zaczęło rozglądać się za perkusistą oraz zainteresowaną wytwórnią. Czas leciał, forsa się kończyła, bilety miały zaraz stracić ważność, sytuacja robiła się nieciekawa. Na szczęście wreszcie trafił się odpowiedni bębniarz, Bobby Caldwell, a Senamo dostał od swojego kumpla, gitarzysty Petera Framptona, namiary na gościa z A&M Records. Zespół umówił się z przedstawicielami wytwórni, nie mając nawet taśmy demo, ale po znajomości zgodzono się na szybkie przesłuchanie. Ponieważ kapela nie miała jeszcze własnego materiału, był to w zasadzie zwykły jam, ale wystarczył, by zrobić odpowiednie wrażenie. Nagle okazało się, że Jerry Moss, szef A&M, oferuje im kontrakt, a Dee Anthony, menadżer Framptona i Emerson Lake Palmer, proponuje, że się nimi zaopiekuje. Nowy zespół nazwano, jak już wiemy, Armageddon. Jak na człowieka pokojowo usposobionego, jakim był Ralph na co dzień, dziwić mógł już sam wybór tej niepokojącej nazwy. A i muzyka, jaką kwartet zaproponował, była daleka od jego wcześniejszego dorobku. To znaczy, na pewno było jej bliżej do dokonań Yardbirds niż Renaissance, ale w dalszym ciągu była zdecydowanie ostrzejsza. Jak wspomina Chris Dreja, dawny kolega Keitha z czasów Yardbirds,
Zawsze go dziwiło, że po tym jak Ralph deklarował chęć grania delikatniejszej muzyki, wyskoczył z czymś takim. Louis Senamo wspomina, że to wyszło trochę samo z siebie. Bobby Caldwell miał ciężką rękę i podczas prób zdrowo walił w gary, co spodobało się Martinowi Pugh. W ten sposób było 2 zwolenników cięższego grania na 2 zwolenników łagodniejszych dźwięków. Basista i wokalista nie czuli się najlepiej w takich cięższych klimatach, ale postanowili spróbować, traktując Armageddon jako eksperyment. Stąd cały ten zwrot w stronę mocniejszej muzy. Być może był to też wyraz swego rodzaju desperacji. Ralph wiedział dobrze, że delikatniejsza propozycja Renaissance, mimo swojej wartości, nie sprzedawała się najlepiej. Wiedział też, że swoje prawdziwe sukcesy odnosił blisko dekadę temu i że w muzycznym biznesie jest bardziej reliktem brytyjskiej inwazji niż liczącym się graczem. W tym okresie jego rówieśnicy albo od dawna byli gwiazdami, albo wypadli z interesu, niektórzy ostatecznie. On sam tkwił gdzieś pomiędzy, w takim zawieszeniu i może dlatego spróbował przypomnieć o sobie z hukiem. Zespół wziął się ostro do pracy i początkowo wszystko szło elegancko. Po jakimś czasie okazało się jednak, że Bobby Caldwell ma poważny problem z heroiną, a na dodatek wciągnął w swoje mroczne sekrety Martina Pugh. Łatwo sobie wyobrazić, że w tej sytuacji, gdy połowa zespołu chętnie zabawiała się strzykawkami, podczas gdy druga wolała oddawać się medytacjom, musiało dochodzić do konfliktów, a współpraca kulała. Chociaż Ralph też święty nie był, już za czasów Yardbirds przeginał z piciem. Ostatecznie po jakichś 6 miesiącach grupa przeniosła się do Anglii, by jesienią 1974 w londyńskich Olympic Studios zarejestrować swój debiutancki, jak się okazało, jedyny, za to bardzo udany album. Płytę rozpoczyna kapitalny Buzzard ze świdrującym riffem gitary, który może się nieco kojarzyć z Bread Van Budgie. Długi, ponad 8-minutowy numer jest niesiony przez ten motyw ogrywany w różnych wariacjach przez pierwsze 2 minuty, nim wreszcie wchodzi wokal i całość nabiera tempa i pazura, jakiego nie powstydziłoby się wczesne Judas Priest. Nie nazwę tego heavy metalowym łojeniem, bo mimo wszystko gitarom troszkę ciężaru brakuje, ale i tak wszyscy fani ostrzejszego grania powinni być w niebo wzięci. Dodatkowo mamy zmianę tempa, a pod koniec po raz pierwszy na płycie dochodzi do głosu harmonika i wtedy przypominamy sobie o tych yardbirdsowskich korzeniach Ralpha. Ale żeby nie było tylko słodzenia, w rzeczywistości ten świetny główny patent gitarowy pochodzi z muzycznego recyklingu. Martin Pugh wykorzystał swój własny riff zagrany w pierwszym numerze na płycie Speech z Tim Hammer. Włączcie kawałek Penumbra w 3 minucie 20 sekundzie, to jest część o podtytule Battlements, a usłyszycie ewidentne podobieństwo. Wracając do Armageddonu, po Buzzard następuje totalne wyciszenie. Równie długi Silver Tightrope to subtelny utwór z delikatnymi gitarami i czystym, wysokim głosem Cliffa oraz niemal kołysankowymi chórkami. Perkusja wchodzi dopiero w połowie kawałka, ale nie zmienia to drastycznie jego charakteru, wciąż jest klimatycznie. Gdybym miał szukać jakichś odniesień, ten numer odrobinę kojarzy mi się z wczesnymi balladami Rush. A potem wracamy do cięższych tematów. Najkrótsze na płycie Paths and Planes and Future Gains jest szybkie, dynamiczne, udanie wykorzystuje ostrzejsze riffy i zmiany tempa. A zaraz po nim mamy kolejnego długasa, znowu 8-minutowiec, rewelacyjnie bujający Last Stand Before, zapodający kolejne ogniście zagrane blues rockowe motywy. Świetnie wypada jak dla mnie zwłaszcza część druga, gdzie Keith Relf i Martin Pugh prowadzą dialog na harmonikę i gitarę. No po prostu czad. Longplay kończy najdłuższy na płycie numer, prawie 12-minutowy Basking in the White of the Midnight Sun, składający się w rzeczywistości z 4 części. Rozpoczyna go krótkie Warning Coming On, zawodowo napędzane perkusją Caldwella. I w tym pierwszym fragmencie, jak słyszę ten gęsty bas i rzadsze akordy na gitarze, to od razu nasuwają mi się skojarzenia z początkiem Highway Star Deep Purple, też tym rozpędzającym się. Co więcej, przysiągłbym, że kilka dźwięków jest identycznych. Nie żebym robił z tego zarzut, po prostu tak mi się to nieodparcie nasuwa. Druga część, powtórzona potem jeszcze na koniec w części 4, to jest żywiołowa jazda bez trzymanki z fajną solówką gitary i w niej daje o sobie nieco znać duch Yardbirds z tych energicznych utworów typu The Train Kept A-Rollin'. A między tą klamrą mamy fragment zatytułowany Brother Ego, wolniejszy, z cięższym, ale i błyskotliwym riffem, który leniwie kołysze słuchacza aż do momentu, gdy zostają tylko takie
pojedyncze akcenty i naprzemienne partie harmonijki i perkusji. A potem wchodzi taka naprawdę ciężka gitara i nagle wszystko znowu na powód przyspiesza. Trudno ten krążek jednoznacznie zaszufladkować. No i chyba bardzo dobrze. Na pewno muzycy serwują nam tu mieszankę blues rocka i hard rocka, ale doszukać możemy się tu też elementów progresywnych, a zastosowanie najróżniejszych efektów daje wrażenie przestrzeni i buduje klimat taki z lekka kosmiczny w duchu kapel space rockowych. Generalnie miłośnicy rocka z lat 70. nie powinni być zawiedzeni. Muzycy wyszli z tej bitwy zwycięsko. Niestety nie można powiedzieć tego samego o zespole. Wewnętrzne konflikty wciąż narastały, a na nie nakładały się jeszcze problemy z promocją. Wydana ostatecznie w lipcu 1975 płyta zbierała dobre recenzje i ponoć nieźle się sprzedawała, ale zdecydowanie zabrakło dźwigni do osiągnięcia większego sukcesu. W tamtych czasach byłaby nią niewątpliwie trasa koncertowa, ale Armageddon nigdy się w taką nie wybrał. Plany nawet były i to nie byle jakie, bo nowy menadżer Jerry Weintraub załatwił im rolę zespołu otwierającego koncerty Erika Claptona. Nic z tego jednak nie wyszło. Ich udział w tournée został odwołany za 5:12. Nie bardzo wiadomo z jakiej przyczyny. Prawdopodobnie rozbiło się o zły stan zdrowia Keitha Relfa, który w tym okresie cierpiał już nie tylko na astmę, ale i rozedmę płuc. To, co mógł dowieść w studiu z przerwami, gdy tylko ich potrzebował, z inhalatorem zawsze pod ręką, czyli wysokie wokale, często na granicy krzyku i jego możliwości, podczas koncertów było zapewne nieosiągalne. Potwierdzać może to fakt, że ostatecznie na żywo zespół wystąpił zaledwie 2 razy. A może do zmiany planów, a wkrótce potem do rozwiązania kapeli, doprowadziły kiepska atmosfera w zespole i niemożność porozumienia między muzykami, trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Czasem można spotkać się ze stwierdzeniami, że przyszłość grupy przekreśliła niespodziewana śmierć Keitha Relfa, ale to nie jest prawda. W rzeczywistości zespół rozpadł się sporo wcześniej, a już jesienią 1975 według wspomnień Louisa Senamo wokalista pytał go, czy nie miałby ochoty zrobić czegoś nowego z nim i jego siostrą Jane. Projekt ostatecznie wyewoluował w zespół Illusion, w którym spotkał się ponownie oryginalny skład Renaissance. Muzycy nie chcieli bruździć swojej poprzedniej kapeli, która dalej aktywnie działała, dlatego nie zamierzali walczyć o nazwę Renaissance, tylko wykorzystali tytuł swojego drugiego albumu wydanego pod tamtym szyldem. Tyle, że to ostateczne uformowanie Illusion oraz decyzja o wyborze nazwy miały miejsce już po tragicznym wypadku inicjatora tej reaktywacji. 12 maja 1976 Keith Relf zszedł do swojej piwnicy, w której miał urządzone studio takie domowe, aby pograć trochę na gitarze. Być może z myślą o komponowaniu nowych piosenek do rodzącego się właśnie projektu. Niestety jego instrument nie był uziemiony i muzyk został porażony prądem. Prawdopodobnie jego problemy z oddychaniem, słaba kondycja, a może też przyjmowane leki były powodem, dla którego wypadek okazał się śmiertelny. Kiedy Keitha znalazł jego syn, 8-letni Jason, było już za późno. Oficjalną wiadomość o śmierci muzyka podano 14 maja, stąd czasem tę datę podaje się błędnie jako dzień tragedii. Jak zawsze w takich sytuacjach pocieszeniem jest muzyka, która została. Podejrzewam, że Keith Relf jest i będzie pamiętany przede wszystkim za swój wkład w The Yardbirds i Renaissance. Ale warto mieć świadomość, że na swoim koncie, oczywiście wraz z kolegami, ma również doskonały album pod szyldem Armageddon. A jeszcze lepiej pamiętać, że i po dokonania innych zespołów tak ochrzczonych warto sięgnąć. Gorąco zachęcam do sprawdzenia, który Armageddon bardziej przypadnie Wam do gustu. Brytyjski czy niemiecki? A może w ogóle ten amerykański? A może spodobają Wam się wszystkie 3? Dajcie znać w komentarzach, bardzo mnie to ciekawi. A dla ułatwienia linki do wszystkich 3 albumów zamieszczam w opisie odcinka. A tymczasem, jak zawsze, dzięki za Wasz czas i Waszą uwagę. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i podbijania filmów. Ta ostatnia opcja dostępna jest na razie tylko na telefonach komórkowych w aplikacji. A jeśli jesteście nowymi gośćmi na kanale, to zachęcam do subskrybowania i oglądania innych odcinków. Dzięki temu Muzyczny Subiektyw cały czas się rozwija i zatacza coraz szersze kręgi. W wolnej chwili zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chciałby podziękować mi symboliczną kawką, można to zrobić na stronie subpi.pl. Linki znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Pięknie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.